Tren dobry, tren wszystkim. Dziś bardzo fajny odcinek, który podsumuje mój niesamowity przypływ siły. Zobaczycie, jak to aktualnie wygląda, no i odpowiem Wam na pytanie, czy Faceless wróci, bo ma w końcu sporo więcej siły. Jedziemy z tematem i łapnie ma. Jak pamiętacie moje początki powrotu do treningów, no byłem niezwykle słaby. Tak słaby, że wróciłem z formą, w cudzysłowie oczywiście z formą, do roku 2007. Wtedy wycisnąłem tylko 150 kg po 8-miesięcznej przerwie. Czyli jest to 50 kg mniej od ostatniego testu, który wykonałem rok wcześniej, też bez środków, bez bomby. No ale jak to wygląda aktualnie? Sami zobaczcie. Mamy tu 150 kg. Poszło. 10 razy, czyli przyrost aż 30% od powrotu do treningów. To jest bardzo dużo, czyli teoretycznie wycisnąłbym 200 kg. Oczywiście to są tylko teorie, natomiast jakie są fakty? Tu jest 160 kg. Zobaczcie, ile razy wycisnąłem. Sześć razy, czyli 150 kg na 10 razy daje nam 200 kg, a 160 kg na 6 razy daje nam 192 kg. Dlaczego tak jest? No, pewnie się domyślacie, że teoria, fakty, praktyka może się znacznie różnić. Od czego to zależy? Przede wszystkim od wydolności neuromuskularnej, która jest u mnie teraz w gorszym stanie. Im mniej przebijam wynik w stosunku do ilości powtórzeń, które wykonam. Druga kwestia. Moje aktualne saboogniwo to nie jest triceps góra, tylko to, co się dzieje na dole. One dość wcześnie mi siłę aktywnia. Na ilość powtórzeń fajnie trzyma, ale największe naprężenie czuję na samym dole. Normalnie czułem tu, teraz jest tu. Więc jeżeli tu przebijam, na mniejszym obciążeniu jest spoko, ale jeżeli dodaję 10-15 kg, staje się to niezwykle ciężkie, ponieważ mi ciężko ruszyć teraz dół, który był zawsze silny. To wynika też z nadrabiania kwestii po przerwie. No i aktualnego treningu, który jest bardziej objętościowy, jest dłuższe tempo, jest dużo ćwiczeń rozciągających, siłowych rozciągających, przez to moja regeneracja jest opóźniona, a że trenuję wyciskanie leżąc raz w tygodniu i później jest wiele ćwiczeń na handlach, nie są to idealne warunki, aby budować siłę pod wyciskanie leżąc. Natomiast czuję, że ta regeneracja 7-dniowa jest dalej opóźniona o te 2 dni, czyli powinien się regenerować po takim treningu 7-9 dni minimum, aby wejść w normalne pobijanie jakichś rekordów, czy nawet powtórzeniowych. A żebym przesunął te saboogniwo tam, gdzie powinno być, czyli gdzieś na tym poziomie, gdzie jest powiedzmy klasyczne słabe ogniwo w wyciskaniu leżą, no to wtedy by wycisnął te 200 kg. Ważę teraz 90 kg, czyli wynik jest praktycznie zbliżony do mojego rekordu, patrząc na moją aktualną wagę i ciężar, czyli można powiedzieć, no Seba Kot już jest na poziomie swoim życiowym. Natomiast czy to spowoduje jedną rzecz, że Faceless wróci? Prawdopodobieństwo zawsze istnieje, ale jest niezwykle niskie. Dlaczego? Przede wszystkim nie wróciłbym do Strength Wars w wydaniu ligi. Nie ma na to szans. Natomiast mógłbym wrócić tylko i wyłącznie na jedną walkę, czyli z Larry Wilson. Już wcześniej były takie podchody, już były umawiane spotkania. Natomiast teraz jest inna sytuacja. Wtedy 2017 czy 2018 rok miała być walka w Stanach Zjednoczonych, już było blisko, była już data ustalana. Później był ten Los Angeles, czyli aktualne walki i tam, co najlepsze, te ciężary są bardzo zbliżone do tego, co było wcześniej u nas. Przykładowo pompki na poręczach, ja miałem w walce w jednej chyba 75 kg 10 razy i 60 kg 20 razy i to nie stanowiło żadnego problemu, a widziałem, że tam zaliczali takie coś. O, to bym jeszcze zrozumiał. To bardziej.
ale to absolutnie. Przykład Paleciaka, jak walczył w jednym pojedynku, osoba miała wynik 330 w siadzie, 223 razy w wyciskaniu i 330 w ciągu, a Paleciak z nim wygrał. I to nie jest tak, przykład Paleciaka, że ktoś, kto jest od Ciebie absolutnie silniejszy, może wygrywać Strength Wars, ponieważ tam wygrywa wytrzymałość przede wszystkim i wytrzymałość siłowa. Po moim treningu teraz możecie zobaczyć, że u mnie, to znaczy ja potrafię dużo powtórzeń zrobić na wysokim procencie ciężaru maksymalnego. To jest klucz do wygrywania w Strength Wars. Druga rzecz, nie męczę się podczas wysiłku, to znaczy męczę się jak wszyscy, natomiast u mnie poziom zmęczenia jest dużo mniejszy ze względu na to, że uprawiałem bardzo dużo sportów wytrzymałościowych bądź skrajnie wytrzymałościowych i to zostało w cudzysłowie oczywiście we krwi. Nie miałem problemu z wytrzymałością i mogłem to kontrolować w pełni, rozkładając siły i włączając Wesleysa pod koniec walki. No i kolejna rzecz, teraz waży 90 kg. Jakie atuty? Dipy, podciąganie na drążku. Tu jestem coraz bliżej maksymalnej formy, a nie trenuję stricte po to i jeszcze mam dość mocny, ujemny bilans kaloryczny. Więc nie jest na tyle źle, abym mógł jakoś tak przegrywać, że byłbyś mnie na sali. Mogłaby być walka. Szczególnie abym wybrał konkurencje, które są moje, abym tak zrobił i wtedy znalazłby się kompromis. Z tym, że z drugiej strony, o czym mówimy, jeżeli ja nie robiłem siadów ani ciągów przeszło 3 lata? Czy to jest bardzo duże zaległości, żeby nadrobić choć formę w 70%, musiałbym mieć bardzo długie wprowadzenie. Bo jakby to zrobić za szybko, to by się to skończyło z poważną kontuzją i by już nic nie było. I teraz kwestia najważniejsza. Dlaczego Faceless raczej nie chce startować? Ponieważ musiałby się to wiązać z wysoką nagrodą finansową. Jak wysoką? Tyle bym dostał. I by nie jedna osoba powiedziała, wow, ile ty kasy dostałeś. Natomiast tyle bym stracił, ponieważ musiałem pracę odstawić albo robić ją na pół gwizdka. Tutaj teraz czas, rodzinę, no i w istocie rzeczy sama strata finansowa. Stąd nie opłaca się wracać do sportu wyczynowego. No i kwestia ostatnia, zdrowie. To nie jest tak, że ty sobie możesz jechać na walki Strength Wars i dalej żyć normalnie i cieszyć się zdrowiem. To nie jest tak. To jest sport, w którym macie wszystkie dyscypliny. Są mocno obciążające i czasochłonne. To nie jest tylko trójbój siłowy, że sobie machniesz jeden przysiadek, jedno wyciskanie, martwy ciąg i szczęśliwy, aha, jest najlepszy. To nie jest tak. Czy nie wiem, w kalistenicy, tak? Pociągniesz się raz i gotowe. Tu macie wszystkie sporty, i strongman, i crossfit, i podnoszenie ciężarów, i trójbój siłowy, no i wytrzymałość jeszcze totalna. Musisz nauczyć się techniki danych ćwiczeń. To wymaga wysokiej częstotliwości treningowej, jeszcze większe ryzyko kontuzji, więc trzeba podwójnie o siebie dbać. To nie jest takie hop-siu. Stąd na tę chwilę nie widzę najmniejszych szans, aby Faceless wrócił. Musiałoby to, co mówiłem, przebić to i jeszcze to, bo wtedy mam czysty zarobek, a nie wychodzę na zero. Co jest oczywiście nierealne. No, ja wiem, że większość z Was powie, że miałbyś fame, wszyscy by słyszeli o Facelessie. Przecież słyszeli wszyscy o Facelessie i sporo się o nim mówiło. Dalej te filmy, które są, mają milionowe wyświetlenia, chyba jeden ma prawie 8 milionów, to jest bardzo dużo, ja mam nawet warunki polskie i w ogóle branżę fitness. Natomiast dla mnie ta sytuacja jest taka sama, nic to nie zmieni, chwilowy pik, a potem wszystko konstans. A jakby przegrał, to legenda Facelessa nagle spadnie i już by nic z tego nie pozostało. Gdzieś tam by wspominali, był to sobie taki Faceless wygrywa, a potem przegrał i tyle. Po co mam przegrywać, będąc już praktycznie takim sportowym emerytem, bo karierę kończy się głównie w wieku między 35 a 40 lat, niezależnie od sportu. I tym właśnie oto sposobem trafiłem na ten wiek, aby zakończyć karierę i skończyć chwale i zwycięstwie, czyli startowałem w Strength Wars, wygrałem wszystko. Startowałem w trójboju siłowym, ostatnie zawody wygrałem, czyli Mistrzostwo Polski wygrałem wszystko, czyli Open w trójboju i w kategorii, więc... A to, że teraz startuję w sylwetce, to nie nazywam sportem, ponieważ sport w sylwetce kończy się na siłowni, potem macie scenę i tam nie ma dużego obciążenia. Jedyne obciążenie to jest to odwodnienie. To, co też robiłem w trójboju siłowym, bo rekordowo zbiłem w 30 niecałe godzin 9 kg,
Tu też muszę pewnie zbić jakiś tam ułamek wody, nawadniać się i nie jest to obciążenie, trenuję sobie na półgwizdka i tak muszę trenować dla zdrowia, stąd nie nazywam to jakimś obciążeniem i nie nazywam tego powrotem, bo to jest bardziej zabawa i pewnie skończy się to Sopotem, a później po prostu nowe challenge, nowe wyzwania, zobaczymy jakie, więc to dzisiaj wszystko, no i łapy nie ma.